Dobar dan, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Jestem w Dalmacji, jak widać, a nawet czuć, bo rozmarynu aromat niesie się w powietrzu. Zaczynamy zatem naszą nową dalmatyńską serię. Ja też zaczynam coś, co będzie trwało dłużej, czyli całe lato w Dalmacji. I chciałem zacząć od miejsca, w którym sobie bardzo często odświeżam głowę. Czyli przyjeżdżam tutaj po długiej niebytności, wjeżdżam na górę koło klasztoru franciszkańskiego, staję i obejmuję to piękno. Obejmijcie przez chwilę i wyję wraz ze mną. Prędzej czy później każdy z nas tutaj trafi. I nie mam na myśli cmentarza. Chodzi to stwierdzenie, że prędzej czy później trafimy na cmentarz, jest jakże prawdziwe. Chodzi mi mianowicie o Orebicz. Każdy, kto przyjeżdża na wakacje na Półwysep Pelieszac, musi trafić do Orebicza. Wszakże ja nie przypadkowo na samym początku zaczynam od cmentarza i od tego wspaniałego grobowca, mauzoleum, grobowca rodziny Mimbelli. Grobowca, który ma dalmatyńską formę, ale jego kopuła jest jak kopuła prawosławnej cerkwi. Ponieważ chcę wam pokazać, że Orebicz, czyli miasto, które w drugiej połowie XX wieku zostało dość chaotycznie zabudowane, ma też swoją stareńką, pasjonującą część. I jest to miejsce pełne niezwykłej historii. A rodzina Mimbelli, ludzie, którzy spoczywają tutaj, będą pretekstem do tej opowieści. No, tych ludzi i tego, co oni robili, nie byłoby, gdyby nie owo położenie. Wspaniałe położenie. No bo zobaczcie, mamy dzisiaj marinę, kiedyś port, osłonięty z jednej strony przez Korczulę, tam akwen nieco chroniony przez majaczącą w oddali wyspę Mliet. No i to była brama do świata, brama do całego świata. Niżej dowiemy się detalicznie, o co chodzi. Miejscowy deptak o tej porze dnia jeszcze nieco pustawy. No, jest gorąco, wszyscy siedzą na plaży, wszyscy siedzą w morzu, a tutaj tylko w zacienionych ogródkach. Ale wystarczy z tego deptaka delikatnie skręcić, by całkowicie odkleić się od rzeczywistości, by wgłębić się w pasjonującą historię Orebicza. No, ten rząd nadmorskich willi to tak zwane kapetanowe kucie, czyli domy kapitanów. No i teraz cofamy się do końca XVIII, początku XIX wieku. Wówczas to w Orebiczu powstało towarzystwo żeglugowe, które z czasem stało się potężne, jedno z najpotężniejszych nie tylko nad Adriatykiem, ale w ogóle w całym basenie Morza Śródziemnego. No i ci kapitanowie to była prawdziwa arystokracja, ludzie niezwykle bogaci, no więc stawiali sobie okazałe rezydencje. A jedną z najwspanialszych kapitańskich tutejszych rodzin była rodzina Mimbelli właśnie. Zbliżamy się dość powoli, nie tylko dlatego, że ja dużo mówię, ale również dlatego, że to podejście jest ogromne przez ogród na froncie budynku, bo jest jeszcze ogród z tyłu. Zbliżamy się do owej wspaniałej posiadłości. Dom Mimbelli. Domostwo zaczęto wznosić pod koniec wieku XVIII, a dzisiejszą formę, tę, która została, zawdzięczamy temu, co zrobiono tu w wieku XIX. I to przetrwało niemal niezniszczone. No, tu były jedynie maleńkie zniszczenia. Ta malatura nie jest oryginalna. W czasie wojny w tym miejscu partyzanci
rozpalili sobie ognisko w zimie. No i to uszkodziło naścienne freski. Ale poza tym wszystko stoi. Tych pomieszczeń jest mnóstwo. Meble stare, lampy stare, pewnie szkło z Wenecji, samowary. Dlaczego samowary? Ano dlatego, że handlowano tutaj również z Rosją. No, na ścianach żaglowce w przeróżnej formie. Idziemy do kuchni, bo kuchnia jest również niewiarygodnie piękna i jest niewiarygodnym znakiem tamtych czasów. Są w niej co prawda urządzenia już z drugiej połowy XX wieku, czyli mamy kuchenki gazowe, ale zostało to, w czym pierwotnie gotowano. Ogromny piec, tutaj rozpalano ogień, no i nie tylko robiono jakieś podpłomyki czy też pizzę, ale również wsadzano tutaj garnki, pewnie gliniane, w których normalny proces gotowania się odbywał. Tu mamy taki zlewozmywak kamienny, niezwykle funkcjonalny, ponieważ nie zardzewieje. Woda. Woda tutaj była problemem zawsze. Teraz jest normalny wodociąg i woda z Neretwy, ale kiedyś tak nie było, więc trzeba było mieć bunar, czyli taki kamienny zbiornik na deszczówkę, albo swoją studnię. Zobaczcie, i to jest oryginalna rzecz. Obitelj Żupa, czyli rodzina Żupa, to są następcy Mimbelli, również kapitanowie z Orebicza, którzy kupili ten dom. To jest już współczesność, czyli pompa hydroforowa, która ową wodę czerpie. No, to jest dopiero początek zwiedzania, droga wycieczko. Jesteśmy wyżej, na pierwszym piętrze i układ typowy dla budownictwa dubrownickiego, czyli na środku salon, a po bokach pokoje, często sypialnie. No, krótka powtórka z historii. Republika Dubrownicka tu była do czasów napoleońskich. Orebicz był w Republice Dubrownickiej, tak jak i cały Półwysep Pelieszac. Potem Napoleon stworzył prowincje iliryjskie, a potem już była Austria, Austro-Węgry. No i właśnie to były te czasy, bo to się zaczęło pod koniec XVIII wieku, jak wspominałem. Mówię o tym domu. Tu na ścianach nie ma oryginalnej malatury, łóżko jest stare, meble też, ale chcę wam pokazać kilka interesujących miejsc. To jest niezwykle piękne, taki taras przeszklony, rodzaj oranżerii. W tej chwili jest tu potwornie gorąco, ale też pewnie to było używane zimą. No, ciepło, można było czytać książki też stare, w różnych językach. Łazienka. Tutaj mamy już sprzęty z XX wieku, więc to nie jest interesujące, ale to jest niezwykle interesujące. Mianowicie tak zamykana umywalka stareńka, no i system do podgrzewania wody. To jest taki gazowy piecyk, który wodę tutaj podgrzewał. Idziemy dalej do mniejszego saloniku i do jeszcze jednego pokoju. Tam mianowicie mamy salon poświęcony konkretnemu miejscu, z którym handlowano. Na dole były samowary, więc to była niejako przestrzeń dedykowana handlowi zbożem z Rosją. A tutaj mamy handel z Chinami. Widzicie, jak daleko te handlowe macki miejscowych kapitanów sięgały. Chińskie motywy, przecudny zegar z Marsylii. Wspaniały, wspaniały. I pokój, który był pokojem mieszkalnym albo też wypoczynkowym, prawdopodobnie guwernantki, z którą wiąże się historia rodziny. Owa guwernantka pochodziła z Mariupola. Nie wiemy, czy była Rosjanką, czy Ukrainką. Była w każdym razie osobą prawosławną, no tutaj mamy ikonę, i grała na instrumentach klawiszowych. Tu mamy taki stareńki instrument. Skoro są pedały na dole, to może to być fisharmonia. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje. I teraz ostatni z przedstawicieli rodziny Mimbelli, niejaki Baldo Mimbelli, chciał się ożenić z ową guwernantką.
ale nie pozwolił mu na to ojciec. Po pierwsze, była starsza, po drugie, była niższego stanu, a była to guwernantka luksusowa w sensie wykształcenia. Podobno była również guwernantką wcześniej na dworze carskim. Oni mieli tutaj takie pieniądze, że mogli zatrudniać kogo chcieli. No i Baldo powiedział tak: skoro nie mogę się ożenić z kobietą, którą kocham, to nie będziecie mieli potomstwa. I tak się też stało. Na owym panu Baldzie Mimbelli skończyła się rodzina Mimbelli. Umarł bezpotomnie. Potem odkupiła to druga kapitańska rodzina, inna kapitańska rodzina stąd, rodzina Żupa. No i rzecz była na sprzedaż. Niedawno jeszcze ani rząd chorwacki, ani gmina miejscowa nie były zainteresowane i w tej chwili jest to własność prywatna. W dodatku jest to własność naszego rodaka. Co finalnie zamierza tutaj zrobić? No, tego do końca nie wiem. Pewne jest, że nie można tego zamienić w ultra nowoczesne wnętrze i pewnie tak się nie stanie. Nad wszystkim czuwa konserwator. Idziemy wyżej. Piętro wyżej, no i ten sam dubrownicki układ, czyli salon i pomieszczenia po bokach. Meble niewiarygodnie piękne. Podobno pochodzą one z połowy XVIII wieku. Rodzina Mimbelli przybyła tutaj z Włoch, no i przywiozła ze sobą takowe meble niezwykłe. Niskie krzesła, no ale ludzie wtedy nie byli wielcy, nie jedli cornflaków, więc byli normalnego wzrostu, takie mniej więcej postury jak ja. Sypialnia kolejna, malunki również, no i niewielkie, stareńkie łóżka, piękne, 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 piękne. Co tutaj mamy jeszcze niezwykle interesującego poza scenami morskimi na tym plafonie? No, mamy na przykład patefon. Patefon to jest pierwotna nazwa. Gramofon to nazwa późniejsza. Płyta jaka? Podejdźmy, żeby było lepiej widać. Wytwórnia Odeon. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Czyli co robisz z kolanem, drogi Hansie? Jaki zalotny tytuł. Kapelę Szandor-Joży. Kurczę, to jest z czasów austro-węgierskich. A co jest na drugiej stronie? Ich spiel auf der Harmonika. Również ta sama kapela. To jest foxtrot, a to jest paso doble. Piękne, piękne. I to też jest przepiękne. I tam w tle widzimy Korczulę. Pomyśleć, kiedy ten dom budowano, to tutaj była Republika Dubrownicka, a tam już była Wenecja. Każde szanujące się domostwo powinno mieć tutaj swoją konobę. No i oczywiście mamy ją, konobę, czyli piwniczkę, gdzie trzymano wino i różne inne alkohole. Mnóstwo starych butelek. Wino pewnie się już nie nadaje do picia, no bo jak leży tutaj 20 albo 30 lat, to już jest do widzenia. Ale można by poszperać wśród łych. To zostało kupione razem z całym tym dobytkiem. Ta konoba pełniła jeszcze jedną funkcję, mianowicie funkcję ewakuacyjną. Gdyby jakaś sytuacja niespodziewana zaszła i ktoś by stał niedobry przy głównym wejściu i wyjściu z budynku, to wystarczyło wejść tutaj, otworzyć owe drzwi, potem otworzyć owe wrota i w ten sposób dać dyla. A przy okazji widzimy tutaj chyba najpiękniejszą uliczkę Starego Orebicza. Jeśli widzieliście nasze poprzednie programy, również z tej kuchni, to łacno dostrzeżecie, że tu zaszła zmiana. Zmiana ogromna. Zaczęło się od tego ekscytującego sprzętu. Otóż niejaki Jakub z Warszawy, który jest również przedstawicielem niezwykle zasłużonej francuskiej firmy Lacange,
zadzwonił do mnie i spytał się, czy nie chciałbym przypadkiem takiej kuchni. Mój Boże, czy ja bym chciał taką kuchnię? Marzyłem o tym. To jest, słuchajcie, manufaktura, która robi kuchnię w Burgundii ręcznie, na zamówienie. One nie stoją w sklepach. Zamawia się zarówno to, jak ona jest wyposażona, to, jaki ma kolor. No, po prostu dzieło sztuki. Julie Child miała taką kuchnię, kiedy uczyła Amerykanów gotować. To jest w ogóle rzecz wpisana na listę tradycyjnych francuskich produktów. No i przyjechała ta kuchnia. Ja mam wersję takową, że poza palnikami jest tutaj plancza, czyli płyta grillowa. Tutaj jest szabaśnik do 100 stopni, albo mówiąc inaczej duchówka, a tutaj jest wielki piekarnik, który właśnie nagrzewam, ponieważ on będzie miejscem akcji. No dobra, ale skoro ta kuchnia jest umiejscowiona w innym nieco miejscu niż była tamta, gazu tu nie ma, ale w sensie gazu doprowadzonego, ale tak jak było, są butle i to właśnie działa na butle. No to trzeba było w ogóle nowe meble wstawić. Tamte, bardzo porządne, drewniane, miały pewien problem. Otóż szuflady źle chodziły, no bo nas tu nie ma, w zimie jest wilgoć i te szuflady się trochę rozpucyły. No więc pojechałem do firmy Ernest Rust w Krakowie. Wszyscy to wymawiają Rast, ale to jest Rust, bo Ernest Rust to jest śląskie imię i śląskie nazwisko, porządna polska firma. A oni z kolei, nie dość, że projektują kuchnię, to współpracują z hiszpańską firmą Cosentino, która jest podobno najlepsza w spiekach. To jest właśnie ten materiał. Chodziło o to, żeby tutaj nie było żadnego drewna. No dobra, to jest zmywara, ale to wszystko to są spieki. Spieki to są materiały, to jest materiał zrobiony z kamienia, ale nie są to jedne kawałki kamienia, tylko właśnie spieki. I to się nazywa dekton, ten materiał. No i tak, szuflady są plastikowe. Ta cała konstrukcja, która to trzyma tam, jest z inoksu, czyli z nierdzewki, więc nawet najgorsza wilgoć temu nie zagrozi. No i najpierw było osadzone to, a potem było osadzona cała reszta. Robiliśmy to już w przypadku mebli zdalnie, bo nas tu nie było. No ale przyjechali panowie, zrobili. No więc do boju trzeba to wypróbować. Tutaj na tych palnikach już działałem, plancza jeszcze nie używana, piekarnik jeszcze nie używany. Użyjemy za chwileczkę. Co zrobiłem w przódy? Otóż najpierw po prostu zagotowałem ziemniaki. Mam tutaj mniej więcej 2 kg ziemniaków i teraz owe ziemniaki trzeba odcedzić i zgnieść. Przepuścić je przez praskę. Osolony wrzątek, widzicie, spiek. Mogę na tym postawić gorące. Jak wyleję tutaj dowolną ilość wina albo sosu pomidorowego, to nie złapie, nie zabarwi się. Idealna rzecz. Odcedzam ziemniaki i będę je zaraz zgniatał. A propos ziemniaków, to powinien być albo typ kulinarny C, czyli takie ziemniaki, które są bardzo sypkie, albo też typ kulinarny B, ogólnoużytkowe. No na pewno nie typ kulinarny A, gdyż te ziemniaki nie dałyby się tak ugnieść. To będzie ciasto, baza ciasta. A co ja z tego zrobię finalnie? Zrobię z tego coś, co nazywa się pizza di patate po włosku. No ale wszystko się zgadza również tutaj, bo pozostałe składniki są bardzo lokalne. I w ten sposób nawiążemy trochę do rodziny Mimbelli. A żeby sobie uświadomić, jak dawno temu oni przybyli na Pelieszac w XVIII stuleciu, to wystarczy konstatacja, że wtedy jeszcze nie było ziemniaków w Europie. Ludzkość w Europie, europejska ludzkość nie jadła jeszcze ziemniaków. Teraz szybko tutaj trochę masła, póki one są ciepłe, żeby to masło się roztopiło. I teraz jajka.
trzeba tu wbić 4 jaja, a za chwilę będę dodawał mąkę, będę doprawiał i wyrabiał. Dwa kilo ziemniaków, 4 jaja i na taką ilość mniej więcej 400 gramów zwykłej pszennej mąki. Taka szklanka to będzie mniej więcej 200 gramów mąki, no więc 2 takie szklany. Wsypuję i zaraz w to wsadzę łapę, wyrabiam, ewentualnie trochę posoliwszy, choć pamiętajcie, że była woda solona. Można oczywiście ugotować ziemniaki w mundurkach, może to było nawet lepiej, ale wtedy trzeba to ekstra solić z pewnością, ponieważ przez skórkę sól nie przechodzi. I teraz robimy z tego ciasto, zgrabne, jednorodne ciasto. A, to jeszcze jest gorące, ale jaja się już nie zetną. Podsypałem to jeszcze odrobiną mąki. No, konsystencja jest w dłoniach, a to ciasto musi być dość zwarte. No, mniej więcej takie, jak u nas robimy na szagówki, czy też na kluski ziemniaczane nie, bo one mają w sobie mąkę ziemniaczaną, ale na kopytka po prostu. O. Tę rękę mam brudną i na razie jej nie czyszczę. Będę teraz korzystał tylko z lewej, bo mam formę do zapiekania i ową formę do zapiekania trzeba teraz polać oliwą. Polać oliwą i ową oliwę rozprowadzić, co czynię lewą ręką. Pędzelek mam w szufladzie, ale tu po brzegach też. Dzięki temu nie przywrze ciasto do formy. I teraz po prostu trzeba to przełożyć i ugnieść. I zrobić z tego warstwę ciasta. No spód po prostu. Umyłem łapy, wycieram je do sucha i teraz sobie dłonie na oliwie, ponieważ nie będzie się ciasto przyklejało, a nastąpi ostateczne formowanie. Chodzi o to, by zrobić tutaj takie ranciki, no i widzicie, nadać temu po prostu ładny kształt. Z tą kuchnią w tej chwili jest jeden problem tylko, ale dość zasadniczy. Mianowicie ona jest tak ładna, że jak tutaj coś ja zrobię, to natychmiast podbiega tutaj kilka osób, ściera, czyści. To jest kuchnia, moi drodzy. Ładna kuchnia, ale pomieszczenie użytkowe. Poza tym na tym naprawdę żadne ślady nie zostają. Teraz mozzarella. No, to jest solidna paka. I czy tu jeszcze są drobniejsze opakowania? No jeszcze są. Dobra, to trzeba to zrobić nad miseczką. W ogóle nie będę jej kroił, tylko odpakuję i będę to rwał łapami. Po prostu tak. Pierwsza warstwa chciałem powiedzieć. O, w ten sposób trzeba ją porozkładać. Nie za dużo. To jest kuchnia skromna i biedna. Podstawowe miejscowe produkty. Ziemniaki, ser, a teraz slani inciuni, czyli anchois, czyli sardele. Gdzie to się otwiera, żeby się tylko tym nie polać, bo wtedy będzie koszmar. Delikatnie. Filety z anchois. I teraz potrzebny będzie widelczyk, albo nawet i 2. No i teraz sobie tak to ustawimy i trzeba je rozłożyć po całości, filecik po fileciku. W tej chwili to jest nie tylko pizza di patate, ale również pizza bianca, bo jest bez pomidorów, jest biała. Ale pomidory tutaj muszą być, wszakże bez soku, bez pestek, bez skórki. To powinny być pomidory obrane ze skórki. Możecie je sparzyć i obrać ze skórki, możecie też użyć takowego noża. Wypestkowane, pozbawione tego płynu ze środka i pokrojone w cząsteczki, które się tam
na górze znajdą. To ma być takie pomidorowe mięsiwo. Specjalnie wziąłem deskę z rowkiem, żeby sok spod pomidorów nie wypływał. No i tak wypłynął. Ale teraz, żebyście widzieli, że nie kłamie. Nic. Gdyby to był marmur, ja wiem, to jest bardzo wykwintny materiał. W wielu starych toskańskich domach widziałem marmurowe blaty. Ale jak wam się wyleje kieliszek wina na marmurowy blat, to po prostu koniec. Ja tego nie tnę, ja to po prostu rwę, tak jak mozzarellę. Kawałeczki pomidorów na wierzch. Teraz całość trzeba przyprawić oregano. To jest oregano, nie majeranek. Oregano suszone, mam w ogródku świeże, ale w tym wypadku oregano suszone jest znacznie lepsze. Dobra, na brzeszki też tego trochę damy. No i sól oraz pieprz, albo jak kto woli, może być sól z pieprzem. Tu jest po prostu mieszanka soli i czarnego pieprzu. Piekarnik rozgrzałem do temperatury 220 stopni. Nie ma termoobiegu, choć tutaj termoobieg w ogóle jest, ale w tej chwili włączyłem funkcję bez termoobiegu. Zarówno piekarnik, jak i szabaśnik są elektryczne, więc gaz jest na górze, a na dole jest siła elektryki. Wkładam to na pół godziny, myślę, góra i całość będzie gotowa. A jak będzie wyglądała? Sami zobaczycie. Pół godziny minęło, a więc pizza di patate gotowa. Ja zrobiłem taką niemal amerykańską wersję na grubym spodzie, ale to jest po prostu największe naczynie do zapiekania, jakie mam poza blachą. No i szkoda mi było ciasta, ale oczywiście sami możecie komponować dowolną tego grubość. No wiecie, więcej ziemniaków to lepiej dla wszystkich. To niech jeszcze chwilę ostygnie, gorące potwornie. Wracając do la cange, no, kolor sam wybierałem. To jest prowansalska żółć. Podobno już ten kolor nie jest dostępny. Chodzi o jakieś naturalne barwniki, które są używane. Są inne kolory, no, przeróżne. To jest takie cudo. Zresztą w tej sprawie jesienią wybieramy się do Burgundii. No bo Burgundia to Burgund, Burgundia to musztarda z Dijon, Burgundia to Beurre Bourguignon, ale Burgundia to również La Cange, miasteczko La Cange i mnóstwo innych wspaniałych rzeczy. Wracamy do pizzy. Wracamy do pizzy, zrumienione brzegi. Odkroję sobie kawałeczek, byście zobaczyli i bym ja spróbował. Puściło wodę, ale to zrozumiałe, te pomidory, mimo że były z jak najmniejszą ilością frakcji mokrych, to jednak trochę płynu puściły. Ale dzięki temu zobaczycie ciasto w przekroju. Tu jest takie, tu jest takie, jest ładnie zrumienione, nie jest za twarde, jest zwarte. Mozzarella. Świetna rzecz po prostu. Świetna rzecz. To nie jest nasza kolacja. To jest nasz obiad. Kolacja jeszcze będzie. Słońce już schowało się za linią horyzontu, choć jeszcze jest jasno. Pora kolacyjna, więc ta promenada w Orebiczu, którą widzieliśmy w południe, niemal całkowicie pustą, w tej chwili pełna ludzi. No i dopełnienie głównego tematu dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj mianowicie ową wspaniałą willę Mimbelli. A dobrzy ludzie powiedzieli mi, że tuż obok działa restauracja o nazwie Mimbelli, która ma niezwykle interesującą kuchnię. Ponieważ słucham mądrych ludzi, no więc właśnie tutaj jestem. Przejrzałem menu, jest naprawdę
bardzo niekiepskie. No i poza tym to piękne miejsce. Oczywiście podstawa to świeże ryby, owoce morza. No, zresztą jak w porządnym tego typu adresie czeka na nas tutaj lodówka wypełniona tym, co dzisiaj o świcie złowiono. Ale jeśli myślicie, że miejscowa kuchnia, mówię teraz o tejże właśnie konobie, polega tylko na tym, że kładzie się rybę na ruszcie, to jesteście w błędzie. Dania wyglądają niezwykle elegancko i nowocześnie. No więc po kolei wziąłem 3 rzeczy. To jest klasyka. Klasyka, którą podają niemal wszędzie, mianowicie pasztet rybny, rybia paszteta. Tutaj jest to wyłącznie tuńczyk, ale zobaczcie, jaka inna odsłona tego dania. Mamy mianowicie majonez na miejscu robiony, majonez, który jest z rukolą, mamy cebulowe chipsy, orzeszki i mini pomidorki. Teraz muszę opowiedzieć o tym, bo tutaj się jedna rzecz topi. Mianowicie żydowski makaroni, czyli ten makaron robiony na drucie, makaron, który jest z chipsami z pancety i z czarnymi letnimi truflami. Widzicie te kropki czarne, a to, co się topi, to są mianowicie lody parmezanowe. Tu właśnie są one. A to są ravioli, pierożki z ciasta, które było barwione czernidłem, inkaustem, atramentem od sepi. W środku jest nadzienie z tuńczyka i krewetek. Do tego pomidory suszone i taki delikatny pomidorowy sos. No to mamy już to opowiedziane w kieliszku poship. A teraz zacznijmy od rzeczy przystawkowej, czyli zacznijmy od pasztetu rybnego. Troszeczkę i tego majonezu biorę nieco. Świetne, odświeżające, lokalne i podkręcone. Trufle na koniec, one są najbardziej w smaku dojmujące. Teraz ravioli. O proszę, pokażę wam farsz. Mam nadzieję, że mi się uda. O, widzicie, tuńczyk i krewetki przesiekane. Jakie jest ciasto. Świetne, świetne. Ten śmietanowy kontrapunkcik na wierzchu. Delikatne pomidory i bardzo mocno krewetkowo-rybne wnętrze. No to będzie bomba. To będzie bomba, tak czuję, bo już zapach mnie tu niezwykle nęci. No dobra, chciałem taką elegantszą porcję wziąć, czyli mniej. Kleisty sos, trufle, chrupiące kawałki pancety i to, mianowicie parmezanowe lody. Wpisuję do mego lokalnego sztambucha nowe miejsce. I to jest pierwsza konkluzja z dzisiejszego programu. A druga jest taka, że nie wolno w sposób zdecydowany narzucać własnej woli swoim dzieciom. Pamiętacie, dlaczego rodzina Mimbelli wygasła? Ale źródło dobroci w Mimbelli, obok, w restauranie Mimbelli, w dalszym ciągu bije. Ajde, ciao.